Dziś opowiem Wam, dlaczego warto zainteresować się piątą generacją kultowego Forda Mustanga. Owszem, może jest jeszcze zbyt młody na klasyka, ale jego ceny zaczynają już piąć się w górę, a samochód pięknie się starzeje. Auta można kupić w przyzwoitym stanie już za około 40 000 złotych, ale zdarzają się też egzemplarze, które kosztują ponad 200 000. Poznajcie mocne i słabe strony Forda Mustanga. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Ford Mustang piątej generacji potrafi znaczyć teren niesamowitym brzmieniem silnika, stylistyką nawiązuje do kultowego pierwowzoru i dziś bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych sportowych samochodów świata. Wybór na rynku jest ogromny. Ceny podstawowych wersji jeszcze dość rozsądne, a to daje szansę wielu osobom na spełnienie marzenia o posiadaniu wyjątkowego auta z charakterem i wielkim potencjałem indywidualizacji, dzięki któremu każdy egzemplarz może być inny i dopasowany do swojego właściciela. Faktem jest, że gdziekolwiek się pojawi, od razu zwraca na siebie uwagę. Dziś opowiem Wam, dlaczego warto zainteresować się właśnie tą generacją kultowego Amerykanina. Na początek krótka historia modelu. Mustang 5 zadebiutował na początku 2004 roku na międzynarodowym salonie samochodowym w Detroit i z miejsca wywołał zachwyt nie tylko wśród fanów Forda. Po latach eksperymentów stylistycznych, jakie były udziałem poprzednich trzech generacji, Ford wreszcie postanowił wrócić do korzeni, czyli do tego, co zbudowało legendę Mustanga. Jego projektant, Sid Ramnareis, wzorował się na ponadczasowym stylu Fastbacka z 1965 roku, a sam wiceprezes do spraw designu w koncernie, Jay Mays, określił model mianem retrofuturystycznego. I rzeczywiście taki jest. Podobieństwa widać w linii sylwetki, szerokim przednim grillu, a także okrągłych reflektorach i trójdzielnych tylnych lampach. To auto ma prezencję twardziela i z pewnością nikogo nie pozostawia obojętnym. Inaczej niestety jest we wnętrzu, gdzie Ford, nadając mu nowocześniejszy charakter, nie przyłożył się do jakości tworzyw, które są, co tu dużo mówić, dość toporne. Zmieniło się to na szczęście przy okazji faceliftingu w 2011 roku. Inżynierowie Forda popracowali za to nad napędem i dynamiką, czyli tym, z czym od lat kojarzony jest Mustang. Konstrukcja zawieszenia z kolumnami McPhersona z przodu oraz osią sztywną na sprężynach śrubowych z poprzecznymi drążkami Panharda i stabilizatorem z tyłu znacząco poprawiła stabilność oraz komfort jazdy i sprawia, że nie jest już to tylko mistrz prostej. A co znajdziemy pod maską? Wybór jest ogromny, bo w całym cyklu produkcji piątej generacji paleta obejmowała kilkanaście różnych silników, nie wspominając o ich wariacjach w limitowanych seriach specjalnych. W pierwszych latach gros oferty stanowiły dwa wolnossące motory z jednym głównym wałkiem rozrządu 4.0 V6 o mocy 210 koni mechanicznych oraz 4.6 V8 dysponujące mocą 305 koni mechanicznych. Łączono je z pięciobiegowymi skrzyniami manualnymi lub automatycznymi. Po faceliftingu wprowadzono nowoczesne silniki DOHC z 4 zaworami na cylinder i z układem zmiennych faz rozrządu. Bazę stanowiła V6 o pojemności 3,7 litra, ale mocy podniesionej do imponujących już 305 koni mechanicznych. Natomiast w wersji GT było to 5-litrowe V8 o mocy najpierw 412, a później 420 koni. Obydwa silniki współpracowały już z 6-biegowymi skrzyniami ręcznymi lub automatycznymi. Na szczycie gamy stoją warianty, przy których opracowaniu maczał palce sam Carroll Shelby. Wersje GT500 miały silnik 5.4 V8 z kompresorem i startowały z mocą 500 koni, którą stopniowo podnoszono do ponad 600 koni. A pod koniec produkcji w 2012 roku pod maskę Mustanga sygnowaną nazwiskiem słynnego kierowcy i konstruktora zaczęły trafiać doładowane 5.8 V8 z oszałamiającymi 670 końmi. Jako ciekawostkę dodam, że Shelby zbudował też wariant o mocy 1200 koni, ale to już inna historia. Tyle teorii. A jak Mustangi 5 sprawdzają się na co dzień? Dobra informacja jest taka, że nie są to nadmiernie awaryjne pojazdy, a łatwy dostęp do części zamiennych i serwisu sprawia, że
nie muszą rujnować domowego budżetu. No może z wyjątkiem wysokiego zużycia paliwa, gdy chce się korzystać z pełni potencjału dostarczanego przez silniki, zarówno 6- jak i 8-cylindrowe. Albo trafi się na jakiś wybitnie skatowany egzemplarz. Powiecie, że V6 nie przystoi takiemu autu? Ale zapewniam, że 7 sekund do setki potrafi poprawić humor i dla wielu użytkowników będzie w zupełności wystarczające. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli to osiągi, lepsze prowadzenie za sprawą inaczej zestrojonego zawieszenia, czy wreszcie fantastyczne brzmienie wydechu jest na liście Waszych priorytetów, to naturalnym wyborem w Mustangu jest oczywiście V8. Mustang 5, jak każde auto, wymaga troski i odpowiedniego podejścia, za które potrafi odwdzięczyć się długą, bezproblemową jazdą. Nie oznacza to oczywiście, że jest samochodem bez wad. A na jakie usterki najczęściej skarżą się użytkownicy? Popularnym zjawiskiem są wycieki płynu chłodzącego i przegrzewanie się silników. Do tego dochodzą awarie pomp paliwowych, a także pompy wspomagania układu kierowniczego. Przy silniku zawodzi czasem elektryka i elektronika, w tym cewki, czujniki czy przekaźniki. W wersjach z manualnymi skrzyniami biegów dochodzi do zużycia synchronizatorów oraz sprzęgła. Z kolei w automatach trzeba pamiętać o regularnej wymianie oleju. Agresywny styl jazdy skraca często żywotność dyferencjałów. W podwoziu, poza standardowym zużyciem elementów mechanicznych objawiającym się luzami w zawieszeniu, pojawiają się ogniska korozji, choć dotyczy to najczęściej egzemplarzy po naprawach blacharskich. Jak widać, pod względem awaryjności Mustang nie jest nad wyraz uciążliwy, a jak już wspominałem, duża popularność modelu i łatwość dostępu do części w rozsądnych cenach, zarówno w ASO, jak i w wyspecjalizowanych serwisach i sklepach internetowych, sprawia, że obsługa auta nie stanowi wyzwania. Polecam zamawianie części oryginalnych, bo w ofertach można też znaleźć mnóstwo zamienników, których jakość może pozostawiać wiele do życzenia. Warto przy tym podawać numer VIN, bo zdarza się, że teoretycznie te same wersje, ale z różnego okresu produkcji mogą się różnić drobiazgami i zamówiona część po prostu nie będzie pasowała. Do Mustanga dostępnych jest też mnóstwo gotowych pakietów tuningowych. Do nadwozia, podwozia, wnętrza, do wszystkiego. Można zamówić każdy, nawet najdrobniejszy element, dzięki czemu każdy może dopasować to auto idealnie pod siebie. Chyba żaden inny model na rynku nie może pochwalić się takim potencjałem. Stąd też wiele oferowanych egzemplarzy z bazowym silnikiem wygląda zupełnie inaczej niż w momencie, kiedy wyjechały z fabryki. Mają na przykład pakiety stylistyczne Shelby GT500. Prężnie działa klub Mustanga w Polsce, a na forach internetowych można znaleźć całe grono zapaleńców chętnie dzielących się swoimi doświadczeniami i poradami. Co, gdzie i jak przerobić w aucie, by dawało jeszcze więcej przyjemności. No właśnie, przyjemność w przypadku Mustanga odmieniana jest przez wszystkie przypadki. A ile trzeba wydać, żeby zacząć z niej korzystać? W ofercie największego serwisu ogłoszeniowego znalazłem blisko 150 Mustangów piątej generacji. Najtańsze egzemplarze wystawiono za niespełna 20 000 złotych, ale ich stan pozostawia sporo do życzenia. W okolicach 30 000 da się znaleźć rokujące sztuki, a w okolicach 50 000 naprawdę ładne okazy. Kondycja ma tu większe znaczenie niż rok produkcji, bo niektóre auta sprzed faceliftingu wyceniane są drożej niż te poliftowe. Odrębnym tematem są wersje specjalne, których ceny już szybują. Najtańszy wystawiony Shelby GT500 z 2014 roku kosztuje niespełna 100 000 złotych, ale wymaga napraw blacharskich, a deklarowany jako bezwypadkowy z 2007 roku wyceniony został na 145 000. Stawkę w kwietniu zamykał egzemplarz z 2013 roku z pakietem Trackpack i silnikiem 5.8 V8 o mocy 650 koni i kwotą 279 000. Tak bywa w przypadku charyzmatycznych aut, a Mustang 5 jest takim autem bez wątpienia. Na jednym ze zlotów amerykańskiej ikony jeden z użytkowników zapytany, co takiego jest wyjątkowego w Mustangu, powiedział takie zdanie: wsiadasz do Mustanga i czujesz się tak, jakbyś miał wakacje każdego dnia. I właśnie takich wakacji all inclusive z Mustangiem Wam życzę. Niemal wszystkie archiwalne numery magazynu Classic Auto są dostępne na stronie www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.